Jakoś tak ciągle mi się te dekoracje wnętrz chyba trzymają w głowie, nie wiadomo dlaczego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w poniedziałek, czyli najlepszy dzień tygodnia po niedzieli, bo po niedzieli jest poniedziałek. Trzeci tydzień tego Wielkiego Postu mamy, tak się przynajmniej wydaje. Idźmy do słowa. Jakoś tak się ciągle to mi zrobiło po zeszłym tygodniu, że mi się takie trzymają mieszkaniowe różne jeszcze elementa. Aczkolwiek dzisiaj nie będzie o mieszkaniu. Moi drodzy, dzisiaj absolutnie fantastyczne słowo, dlatego że dzisiaj słowo poduszka. Po pierwsze, to bym się w życiu nie spodziewał, że w Piśmie Świętym istnieje takie coś jak poduszka, bo oczywiście po polsku przetłumaczyli to zupełnie inaczej. Ale popatrzyłem na różnych mądrych biblistów, takich naprawdę mądrych, popatrzyłem na ich strony i oni tam mi pokazali, że jest takie słowo poduszka. Mianowicie, jest takie cudowne słowo greckie, które się nazywa proskefalaion. Tak by to trzeba by to powiedzieć. I to jest przetłumaczone po polsku jako wezgłowie. Na pewno kojarzycie tę scenę, kiedy Pan Jezus z uczniami na łódce w środku nocy, w burzy, napisane, że sobie usiadł, w sensie położył się na wezgłowie, tam se spał na wezgłowiu. I tam, gdzie jest wezgłowie, jest właśnie to słowo, które oznacza, tak mówią mądrzy bibliści, poduszkę. Słuchajcie, co to w ogóle znaczy? Bo ja zawsze myślałem, że to chodzi po prostu o rufę, że to wezgłowie to jest po prostu tam tył łódki, a to znaczy, że Pan Jezus miał poduszkę swoją. W sensie, Pan Jezus chodził wszędzie z poduszką i jak spał na łódce na tym, to miał poduszkę własną. To jest w ogóle ekstra, poduszka Pana Jezusa. Dlaczego o tym słowie dzisiaj? Nie wiem, czy pamiętacie, uczniowie tam byli przerażeni, że Pan Jezus na tej poduszce tam śpi, no bo była burza i oni tam mówili, czy to Cię nic nie obchodzi, że giniemy. My do czego obrazem jest ta poduszka? Ta poduszka to jest taki obraz takich sytuacji, w sensie to jest obraz takich sytuacji, gdzie mówimy do Pana Boga, czemu śpisz? Czyli czemu tam se leżysz wygodnie w tym niebie, a mnie tu się dzieją nieszczęścia? Czemu położyłeś sobie głowę w pościeli, leżysz w poduchach, my tu giniemy na świecie, a ty się nami w ogóle nie zajmujesz? Otóż uwaga, ta poduszka to jest po prostu wszelka pretensja. To są wszystkie te myśli, gdzie Pana Boga oskarżamy, że jest leniem, że mu się nie chce, że nas nie kocha, że cię nie angażuje w sprawy tego świata i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, co Pan Jezus im powiedział, kiedy go w końcu obudzili z jego poduszki. Powiedział, co wy macie taką małą wiarę? Przecież ja to wszystko załatwię. Otóż, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zlokalizowali nasze własne osobiste poduszki Pana Jezusa. Czyli te miejsca, gdzie mówisz Jezusowi, że się Tobą nie zajmuje. Te miejsca, gdzie się boisz. Te miejsca, gdzie krzyczysz, dlaczego śpisz. I nie chodzi mi, broń Boże, o to, że nie wolno Ci tego robić. Tak wolno, tak jak apostołowie. Tylko usłysz jednocześnie dzisiaj w tych miejscach to słowo Pana Jezusa, co masz taką małą wiarę? Przecież jestem. Zaraz uciszę to jezioro, uciszę tę burzę, wszystko będzie dobrze. Wiem, że Ci się wydaje, że giniesz, ale ja tu jestem. Ta poduszka to jest moje przebywanie z Tobą. Jestem tutaj. Kochani, zlokalizujcie dzisiaj poduszki Jezusowe, czyli te miejsca, w których Go oskarżacie i spróbujcie tam wzbudzić sobie to przekonanie, jest z nami, uciszy burzę. Nie oskarżajcie Go, że śpi na poduszce, bo On panuje nad całą rzeczywistością. Wcale nie śpi. Jest z Tobą i ogarnia wszystko. To jest w ogóle hit z tą poduszką. W sensie, jeżeli to rzeczywiście jest słowo poduszka, to znaczy, że Jezus chodził z poduszką. Ty czujesz? No miał jakąś poduszkę. No wiem, na tej łódce pewnie była poduszka. No, pewnie tak. Ale jak na łódce poduszka? To jest bez sensu. No musiało tam być coś, żeby mu było wygodnie. No, coś mu tam podłożyli właśnie. No, coś, co miało sprawić, że było miękcej. No przecież, ale na łódkach są przecież czasem takie te, jak masz takie ławeczki, to masz tam czasem takie właśnie materiałowe. Takie... 2000 lat temu to drewniana łódka walą się. Ale może się troszczyli o swojego nauczyciela i żeby widzieli, że zmęczony, żeby się położył, to mu podłożyli pod głowę właśnie coś miękkiego, jakąś poduszkę. I dlatego nazwał to poduszka. Wiem, że Jezus nie łaził z poduszką w plecaku, nie? Z Jaśkiem. Z Ikei. No, z Ikei. Z metką taką. Z metką. Ale poduszka Pana Jezusa jest ekstra. Myślę, że jest ekstra. Dobra. A pozdrawiam, szczęść Boże. Pa, a.